Cześć, siemano. Zapraszam na prezentację obudowy Be Quieta Lightbase 900 DX. Natomiast ten dopisek już DX to jest tylko, że to jest kwestia, to jest wersja bez wentylatorów w zestawie. Niestety nagrywam ten film drugi raz, bo pierwszy raz nie kliknąłem sobie play, rekord, w związku z czym myślę, że będę teraz mniej obiektywny, ale jeszcze bardziej subiektywny, ale no co, obudowa jest spora, prawie 40 cm szerokości, jest mega szeroka jak na obudowę full tower, nawet ja mam w starym kompie Fantexa N2 Evolve, który jest, jeśli chodzi o długość, praktycznie identyczny, jest troszeczkę nawet chyba wyższy, natomiast na szerokość ta bije wszystkie obudowy, które do tej pory widziałem na głowę, jest gigantyczna. Co mamy? Z dwóch stron, bok, przód, mamy szkło, które jest na hot swapie, to bardzo szybko, akurat przednie jest przykręcane, więc przednie trzeba wykręcić, boczne jest na szybkich śrubkach, sobie je zakładamy. Z drugiej strony mamy panel, który jest cały przewiewny, od środka mamy oczywiście filtry przeciwkurzowe, tu już sobie odłożę. Na dół wchodzą nam 3 14 cm wentylatory, tak samo na górę i tak samo na boczną ściankę też wchodzą nam tu 3 14 lub do tego na dół możemy 420 mm chłodnicę zamontować, tak samo na górę. Jeśli chodzi o bok, wchodzi tylko 360 mm chłodnica. Jeśli chodzi o płytę główną, wchodzi nam tutaj EATX spokojnie. Do tego mamy zintegrowaną podstawkę pod kartę graficzną. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego podstawka pod kartę graficzną jest tak wysoka. Otóż ta obudowa ma wbudowane nóżki, które są na czymś w rodzaju hot swapa. Jak sobie zobaczycie, przekręcam, po czym idę sobie na drugą stronę i montuję sobie bardzo szybko z drugiej strony. Co nam to umożliwia? Otóż zamysłem tego jest to, że możemy ją równie dobrze dać tak. Czyli i teraz już mamy taki klasyczny układ, jak widzicie, już podpórka pod kartę graficzną jest na dole, tutaj się luzuje śrubka, możemy na tej szynie sobie ją przesuwać i dostosować do wysokości, na której jest nasza karta graficzna. Daje nam to, że możemy sobie po prostu i tak tą obudowę ustawić. Mało tego, możemy ją ustawić też w ten sposób, bo na tym tylnym panelu też są zdejmowane gumowe zawleczki, które pozwalają nam ustawić też na płasko. Natomiast ja na tyle miejsca na biurku nie mam, żeby ustawić ją u siebie na płasko, dlatego tak na pewno nie będzie. Natomiast ja wybrałem tą obudowę właśnie ze względu na to, że możemy ją ustawić w tej pozycji odwrotnej. Czyli jeśli ktoś ma komputer po lewej stronie biurka, to może sobie wtedy elegancko wyeksponować wnętrze tego komputera. No po to chyba kupujemy obudowę ze szklanym oknem, żeby sobie tego PC-ta móc wyeksponować, prawda? No poza tym tutaj już większych fajerwerków tak naprawdę w środku nie ma. Jeszcze co ciekawe, ten panel tylni, jak sobie zobaczycie, on tu jest przykręcony. Odkręcamy go, obracamy i wtedy możemy sobie zamontować kartę graficzną niestandardowo na płasko, tylko pionowo. Także to jest też taki dodatkowy gadżet. Idąc dalej, oczywiście maskownica na kable, żeby sobie móc te kable wszystkie pochować, jak sobie poukładamy. Tu już mamy kabel do audio z front panelu, USB 3.0 oraz LEDy. Tego kabla jeszcze nie rozgryzłem, aczkolwiek to pewnie power albo reset, jedno z dwóch.
Bo LEDami dodatkowo tutaj, jeśli chodzi o LEDy, mamy dwa huby rozdzielacze, na których możemy wpiąć zarówno 5 kabli z LEDami, czy tam 5 akcesoriów, które mają wyposażone w LEDy, 5 taśm LEDowych, ARGB, czyli 3-pinowych, oraz do tego 5 wentylatorów PWM. Ten hub wpinamy do płyty głównej, żebyśmy mogli sobie tym wszystkim sterować z poziomu płyty głównej. Oczywiście jeśli chodzi o same LEDy, no to możemy też przełączać tryby LEDów przyciskiem na przednim panelu. Takie huby mamy dwa. Jeden na dole, drugi na górze, czyli łącznie 10 urządzeń, 10 kabli z LEDami, 10 z wentylatorami możemy sobie do tego wpiąć. Jeśli chodzi o wentylatory, fajnie, jeśli ktoś ma płytę główną, na której nie ma dużo gniazd pod wentylatory. Jest tutaj 10 wiatraków, może wpiąć, a 10 to jest, wydaje mi się, dla każdego wystarczająco. Nie wydaje mi się, żeby ktoś montował więcej wentylatorów w obudowie niż te 10. Ja będę miał 3, 6, 12. Ok, jednak 10 może być za mało. No ale akurat to bardziej tyczy się też ludzi, no bo teraz wentylatory często mają na przykład, tak jak ja mam 3 w zestawie spięte ze sobą i wychodzi z nich jeden kabel, więc u mnie ten problem nie występuje, wystarczą mi gniazda na płycie głównej. Natomiast jeśli ktoś nie ma tylu gniazd na płycie głównej lub wentylatory ma każdy pojedynczo, no to myślę, że to bardzo mu pomoże i uratuje tyłek, żeby wpiąć sobie wszystkie wentylatory. Oczywiście to się da wpiąć do płyty głównej, żeby zarówno prędkością wentylatorów, jak i kolorem podświetlenia móc sobie sterować z poziomu płyty głównej, czyli tam z poziomu jakiejś tam apki w systemie, w zależności od tego, jaką płytę mamy. Największy minus tej budowy, klatka na dyski twarde. Prawdopodobnie jest, chociaż jeśli mamy tylko jeden dysk, no to pewnie jak się te kable tutaj poprzepycha, to da się ją wyjąć z obudowy bez zdejmowania tej całej konstrukcji. Natomiast jeśli włożymy tutaj dwie takie, aczkolwiek w zasadzie jest tylko jedna, co ciekawe, no to wtedy już zaczynają się schody, bo podejrzewam, że już ciężko będzie wyjąć bez zdejmowania całej tej konstrukcji. No to uważam to za duży minus i spory problem. Myślę, że to jest coś, co Be Quiet będzie musiał w kolejnej wersji tej obudowy poprawić. Co więcej, w tą klatkę na dysk możemy wpiąć zwykły dysk 3,5 cala HDD, jak i 2,5 calowego SSD-ka. Tak samo dwa SSD-ki możemy tutaj na tej maskownicy sobie zamontować. Tutaj oczywiście jest miejsce na zasilacz, jakieś pudełko z akcesoriami. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co w nim jest. Jakieś trytytki, śrubki i dystanse do płyty głównej, raczej standard, nic ciekawego, aczkolwiek tu Be Quiet się jeszcze musi trochę nauczyć. No Fantex, jeśli chodzi o zapakowanie akcesoriów, to bije wszystkich na głowę. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jak na to, że to jest obudowa za jakieś niecałe 700 zł, w wersji bez wentylatorów, ponad 900 z wentylatorami 4, no to nie jest źle. Wydaje mi się całkiem przyzwoicie. Co prawda moja 7-letnia obudowa Fantexa N2 Evolve jest wykonana sporo lepiej, ale ona kosztowała ponad 7 lat temu ponad 800 zł, w związku z czym uwzględniając inflację pewnie teraz kosztowały z 1500. Także jak na 700 u Be Quieta jest nieźle, natomiast jeśli chcą być marką premium, no to jeszcze muszą się troszkę podciągnąć, bo choćby tutaj, jak sobie spojrzymy na ten narożnik i łączenie tych tutaj listw, no to jest taki niefajny stopień. Myślę, że to jest coś, co tu jest do poprawienia, jeśli chodzi o jakość wykonania, może być lepiej. Nie jest źle, aczkolwiek może być lepiej. Przedni panel musimy wykręcić dwie śrubki, żeby zdjąć, nie będę tego robił, nie ma to sensu większego. Boczne panele są na tych szybkich wkrętach, więc zdejmujemy je na momencie. Górny panel również na szybkim wkręcie. Odkręcamy, ciągniemy do tyłu i powinien zejść. No, zszedł. Mamy zintegrowany filtr kurzowy, więc jest wszystko, co potrzeba. Tak samo na dole
obudowy mamy na dole lub na górze obudowy, zależy z której strony patrzysz, bo tak jak wspomniałem, obudowa się, możemy sobie ją położyć jedną bądź drugą stroną, w zależności z której strony biurka chcemy sobie komputer postawić. Ale tu mamy to samo. Mamy też odkręcane ramki, to samo jest na górze, to jest ramka, do której mocujemy wentylatory. Ułatwia nam to. Co prawda wydaje mi się ona trochę zbędna i tak naprawdę pewnie wystarczyłoby wyciąć większy ten otwór pod spodem, żeby było łatwiej śrubki przełożyć do wentylatorów i to by rozwiązywało problem. Natomiast tak sobie to Be Quiet wymyślił. Tu tak samo zdejmuje się ten panel pod spodem, no i identycznie jak ten górny, tam mamy też filtr przeciwkurzowy, żeby nam się po prostu ta obudowa nie kurzyła w środku. No i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o tą obudowę. Wydaje mi się subiektywnie, jak zwykle, na swoją cenę całkiem przyzwoita, gigant, tak naprawdę bardzo duża obudowa, przyzwoicie wykonana jak na swoją cenę, 700, tak naprawdę można ją dopaść nawet za 630 zł i już uwzględniając jakieś tam promocje, myślę, że da się kupować 650 powiedzmy, nie powiem gdzie, bo mi jeszcze za to nie płacą, więc za darmo nic nie ma, reklamy nie będzie. To jest jedynie moja subiektywna, jak zwykle, opinia. A jeśli chcecie zobaczyć tę budowę w pełnej krasie, jak wygląda już zmontowana z wiaterkami, z podświetleniem, z częściami w środku, no to oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, bo już niedługo film z budowy komputera w tej oto obudowie pojawi się na kanale. No i wtedy też sobie pewnie jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tym, co o tej obudowie myślę. A dzisiaj to wszystko. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!